Natalia Szymańczyk, cześć, witam was w podcaście Supermodelki, a ja dzisiaj goszczę Monikę Jagaciak. Jankić. Jack. Dzień dobry. Nawet ładnie powiedziałaś całe nazwisko, super. Tak? Lubisz? Czujesz się dwuczłonowa? Wiesz co, często sobie ułatwiam to i na przykład zauważyłam, że jak zamawiam teraz różne rzeczy, to w ogóle piszę tylko Jankić, żeby już tego Jagaciak i żeby nie musieli tam tych. Bardzo mnie irytuje to, że w paszporcie mam Monika Marta Jagaciak Jankić. I przy zamawianiu biletów, odprawie i tak dalej. I parę razy też popełniłam błędy, musiałam dzwonić i zmieniać swoje bilety, bo tam jeszcze jest łączone nazwisko i tak dalej, więc chciałabym sobie sama, szczerze mówiąc, ułatwić to nazwisko. Monika, na wstępie może rozwiejmy wątpliwości. Czy Peter Lindbergh to w końcu jest twój dziadek, czy nie? Chciałabym, żeby był. Trochę go tak traktowałaś, prawda? Tak, wiesz co, i był bardzo takim ciepłym człowiekiem, więc myślę, że byłby super dziadkiem. A lubiłaś go najbardziej, bo ze wszystkich fotografów on i Paolo Chyba dlatego, że to była taka wyjściówka moja, wiesz? I to, że w tym wieku 13 lat tak bezpretensjonalnie jakby te zdjęcia wyszły i całe to takie doświadczenie było takie przemiłe i no takim, był to idealny pierwszy krok. I dlatego też kocham jego fotografię. Oczywiście jadąc tam w wieku 13 lat nie miałam pojęcia, kim on jest i nie wiedziałam, jak te zdjęcia będą wyglądać i jakby co on reprezentuje, jakim jest, wiesz, wielkim człowiekiem w modzie. Ale chyba to też mi jakby ułatwiło ten wstęp, nie? Że byłam taka nieświadoma. A opowiedz tą anegdotę. O co chodziło w tym micie, że on niby jest twoim dziadkiem? To jest tak, że on pochodzi z Leszna, ty pochodzisz z Puszczykowa pod Poznaniem. Twoja pierwsza wielka kampania dla Domu Mody Hermé, wiek 13 lat, troszeczkę kontrowersyjnie, tak? Chodziło o to, żeby jakby zatrzeć to, że ty tam jesteś w celach komercyjnych, tylko że może to jest twój dziadek? Dokładnie. Tak? I że jesteś tu w zasadzie trochę przez przypadek? Tak. To było tak, że ja będąc na tak zwanych testach w Paryżu po raz pierwszy, IMG wysłało mnie, moja agencja IMG w Paryżu wysłała mnie na casting, który był taki po prostu gołsi, że szukają w ogóle nastolatki do kampanii. Bo główną osobą w kampanii była Daria Werbowy wtedy. Tak. Więc tak trochę znikąd to się wzięło i mi się spodobałam. No i pojechałam do tej Normandii na tą sesję i tak naprawdę parę miesięcy potem, jak wyszła dopiero ta kampania, to IMG trochę się przeraziło tym, że o kurde, jednak ty masz 13 lat, a to zdjęcie jest tak samo dużo publikowane jak to zdjęcie Darii. I to jednak miała być taka mniejsza kampania, a wyszło, że była jedną z tych głównych. Więc chyba po jakiejś takiej rozmowie z moją agentką matką w Polsce i z IMG doszliśmy do tego, że to będzie taki nasz backup, taka historia, gdyby ktoś się przyczepił, że za młoda i że jak to się w ogóle stało i tak dalej, że może nielegalnie, nie wiem, nie pamiętam jakie wtedy już były zasady, więc tak, to była taka historia, gdyby się ktoś przyczepił. Ty byłaś wtedy ambasadorką, czy wystąpiłaś w kampanii po prostu? Wystąpiłam tylko w kampanii i tak jak mówię, nie wiedziałam, kim jest, w sensie, co reprezentuje ani ta marka, ani ten fotograf i tak dalej, więc to wszystko było takie ahoj przygodo, po prostu bawiłam się tym. Miałaś 13 lat, wystąpiłaś w kampanii Hermé, to była pierwsza twoja kampania i pierwsza tak duża. Czy ty byłaś wtedy na to gotowa? I na to wszystko, co się działo później? Wiesz co, byłam gotowa, na pewno byłam nieświadoma, ale gotowa byłam, bo tego chciałam sama. Nikt mnie do tego nie pchał, więc wydaje mi się, że taka moja gotowość mentalna gdzieś tam w tym była. Miałam też super osoby, które mnie wspierały, więc teraz z perspektywy wiadomo, nie byłam właśnie ta świadomość. Brakowało mi trochę tej świadomości, bo wydaje mi się, że mogłabym może być w stanie lepiej poprowadzić tą karierę, ale... Lepiej, Monika, proszę cię. Nasze narodowe, dobro, eksportowe. Słuchaj, bardziej chodzi o to, że... sukcesów. Wiesz, w wieku 16-17 lat, gdzie osiągałam te największe sukcesy, powiedzmy, że do 18, a potem już bardziej poszłam w komercję. Wiesz co, nie byłam tym, kim teraz jestem, tak? Nie miałam wykształconego charakteru i tak trochę dorastałam w tym biznesie, więc bardzo się słuchałam i nie miałam swoich opinii jeszcze. I teraz z perspektywy czasu, w ogóle nie jestem osobą, która żałuje czegokolwiek, ale wiem, że gdybym była wtedy starsza, potrafiłabym bardziej utrzymać tych klientów i poprowadzić tą karierę trochę inaczej. Więc to jest takie gdybanie, wiadomo, wtedy też był taki trend, że te modelki były takie jakby, wcześniej bardzo zaczynały, więc były bardzo młode.
Ale trochę zazdroszczę tym dziewczynom, które zaczęły trochę później, bo były w stanie zawierać związki, jakby prowadzić te związki z tymi klientami. I rzeczywiście czuć się taka sprawczym, a ja jednak byłam osobą, która po prostu się stawiała i ktoś inny za mnie decydował. Dopiero teraz jestem w takim miejscu w życiu, gdzie jakby sama decyduję i jestem bardzo świadoma tego, co się dzieje w mojej karierze. A wtedy to było takie po prostu, ktoś mnie pcha w różne strony i to po prostu się działo. Miałaś te 13 lat, byłaś dzieckiem. Powiedz mi, i myślę, że to pytanie ukierunkuje naszą całą rozmowę. Jaki ty masz do tego stosunek? Czy modeling zabrał ci trochę dzieciństwa, czy spowodował, że było bajkowe? Nie, spowodował, że było bajkowe. Totalnie. Tak czułam po wszystkich wywiadach z tobą. Nie, tak jak mówię, po pierwsze to żałowanie, to dla mnie to jest trochę strata energii, takie gdybania. Może bym była inna, może zajęłabym się sportem, a może coś tam. Stało się jak stało i moim zdaniem to w ogóle jest najlepszy scenariusz, bo takiego scenariusza nikt nie ma, więc jestem mega z tego dumna, że to się stało, że jakby luck is when the moment meets the right people. Jakby w to wszystko się tak fajnie wbiło, że udało się. Jestem tak zwanym dzieckiem szczęścia. Jesteś z siebie dumna? Jestem z siebie dumna, tak, bardzo. I bardzo się cieszę z tego powodu. Bo dużo osób odpowiada na to pytanie, słuchaj, można by było dużo rzeczy zrobić lepiej. Ty jesteś po prostu pewna tego, co zrobiłaś. Tak, rok temu, może jeszcze 2-3 lata temu bym powiedziała, że nie jestem, bo w ogóle jakby tak jeszcze nie dorosłam do tego. A teraz jestem totalnie dumna i też wiem, że ja do tego doszłam. A wcześniej zawsze tak mówiłam, że ktoś mnie pchał, coś tam się działo i tak dalej. Po prostu szłam na fali. A teraz wiem, że dużo tego zawdzięczam też sobie. Na samym początku dzieliłaś życie pomiędzy Puszczykową, swoje rodzinne miejsce, gdzie jeszcze się uczyłaś, miałaś rodzinę, przyjaciół i stamtąd wylatywałaś na wielkie kontrakty i zdobywałaś świat. Nowy Jork, Mediolan, Paryż i o tych wszystkich miejscach wiemy. I ja zastanawiam się, jak ta młodość ci upłynęła, ponieważ podczas naszego dorastania mamy dużo pierwszych razów. I ja chciałabym cię zapytać o te pierwsze razy i zdefiniować właśnie, czy więcej tego jednak było w Polsce, w Puszczykowie, czy za granicą, czy podczas kontraktów dojrzewałaś tak naprawdę i trochę modeling cię wychował. Uwaga, ale nie będziemy zbyt osobiście podchodzić do tego. Pierwsza twoja przyjaźń. No na pewno w Puszczykowie, w sensie w domu. Bo tak, to miałam przyjaciółkę, z którą się tak naprawdę wychowałam, więc tak, to w domu. Pierwszy raz nazwano cię Jack? No to już chyba modeling, prawda? W Paryżu, no tak, wiadomo, modeling. Ja przez długi czas bardzo w ogóle rozgradzałam te dwa światy, że wracałam, byłam Moniką, chodziłam do szkoły i tak dalej i po prostu byłam dziewczynką. Ale wszyscy wiedzieli, czym się zajmujesz. Właśnie tak i nie. Wiesz co, pamiętaj, że wtedy nie było social mediów też. Raczej nikt nie googlował z moich znajomych, którzy mieli 13-14 lat, jakby gdzieś tam mnie w internecie. Więc oni wiedzieli, że coś tam się dzieje i że czasami mnie nie ma, ale to o dziwo nie stało się jakimś takim czymś, co ja bym odczuwała, że ktoś o tym gada za moimi plecami i tak dalej. A to nie było naprawdę. tak, że nie było cię tak dużo, że ludzie zaczęli zauważać? Że Myślę, że już później tak. Wiesz co, jak robiłam właśnie ostatni podcast właśnie z Maxem. Z Maxem Berem. Dokładnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak. To on mi trochę uświadomił tego, że jednak ludzie wiedzieli, ale ja byłam... w ogóle o tym nie myślałam i nikt mi jakby nie dał poczuć, że w jakiś sposób byłam inna, albo nie dopytywali się za bardzo, więc to było fajne, że pomimo tego, że jestem z mojego miasta, to po prostu czułam się częścią szkoły, czułam się częścią jakiejś grupy, ale totalnie jakby ani nie czułam się wykorzystywana, ani jakoś za bardzo pytana o to wszystko, więc nie wyróżniałam. I ja, w mojej opinii, ja się bardzo nie wyróżniałam. A jak to było inaczej, to nie wiem. Ale jak miałaś pisane usprawiedliwienia w szkole? Że nie macie, bo? Jestem na pokazie Chanel. Tutaj dojdziemy do tego, że mam bardzo duże szczęście, że moi rodzice są nauczycielami. Na szczęście nie pracowali w mojej szkole, do której chodziłam, jeżeli chodzi o podstawówkę i gimnazjum. W liceum chodziłam już do liceum, gdzie mój tata pracował. Prawda była taka, że ja dużo miałam opuszczonych dni i lekcji, ale miałam zawsze taki deal z nauczycielami i z moimi rodzicami, którzy też mi w tym pomagali, że ja przyjeżdżałam i nadrabiałam bardzo szybko. Więc nie było nienapisanej klasówki, czy tam
jakichś innych zadań niezrobionych, tylko po prostu to było tak bardzo intensywnie, że jak wracałam, dostawałam notatki, ktoś tam mi to skanował, ja prosiłam koleżanki i tak dalej. Rodzice też mi bardzo w tym pomagali, w 100%. No i przez to, że wszyscy się znają w małym mieście, no to na pewno miałam to ułatwione, że rodzice po prostu zawsze szczerze mówili tym nauczycielom, że no jest taka szansa. Oni to rozumieli, więc chyba tylko raz się zdarzyło, że jakaś jedna nauczycielka tak troszeczkę gdzieś tam mi uprzykrzała życie, a reszta to naprawdę... Myślę, że jakbym była w Warszawie czy w Poznaniu, nie udałoby się to tak ograć. A od którego momentu twoje otoczenie było świadome tego, że ty robisz kampanię Calvina Kleina, że Fashion TV uznało ciebie za modelkę roku? Mówisz jeszcze o tych szkolnych latach? Tak, bo to było w wieku 15-16 lat. Naprawdę nie wiem. W sensie ja... Czy cały czas utrzymywałaś to w tajemnicy? Wiesz, ja wracałam i kupowałam piwo dla znajomych, bo wyglądałam na starszą. Do tego dojdziemy jeszcze. No. Więc jakby ja miałam totalnie jakby dwa świata się działy. Wiesz, ja wyjeżdżałam i nagle byłam Jack i robiłam właśnie jakieś wielkie kampanie i wracałam i ubierałam znowu, wiesz, jakąś bluzę i nie wyróżniałam się za bardzo. Jeszcze raz, w mojej opinii. Tak. Musiałabyś zapytać może kogoś, kto chodził do mojego liceum, ale nie próbowałam się wyróżniać, nie chciałam i też nikt mi nigdy nie dał poczuć, że w jakiś sposób jestem inna. To kto pierwszy nazwał cię Jack? W Paryżu, tak? Tak, w Paryżu. Chyba Dominik, która ostatnio dopiero poszła na emeryturę właśnie w IMG w Paryżu. Kiedy pierwszy raz poszłaś na imprezę? W Polsce czy w ogóle za granicą? W twoim życiu. W twoim życiu. Jezu, a chciałam pamiętać, czy moją pierwszą imprezę. Spodziewałam się, że to jest jakieś afterparty po pokazie. Pewnie tak. To jakie? Niewykluczone, że taka impreza, to chyba jak jeszcze Hugo Boss robił pokazy w Berlinie, to pamiętam, że oni wtedy robili super imprezy po tych pokazach. A ja, jak miałam chyba 15 lat, albo nawet wcześniej, może 14... 14 to byłam pewnie jeszcze z agentką, 15 to już może byłam sama na tym pokazie w Berlinie. Nice. Więc pewnie jakieś afterparty w Berlinie po tym Hugo Bossie. Kiedy pierwszy raz się całowałaś? O Jezu, późno, powiem ci, że późno. Czyli za granicą? Nie, w Polsce. A. Tak mi się wydaje. A czy późno? Nie wiem, jaka jest teraz średnia, przyznam się. Pewnie 11 lat. No to ale wydaje mi się, że 16-17 dopiero. Kiedy pierwszy raz pomyślałeś, że jesteś kobietą, a już nie dzieckiem? Wiesz co, to jest bardzo... W wieku 13 lat. Znaczy, wiesz co, myślę, że ludzie o mnie myśleli jako kobieta w wieku 13 lat, a ja pewnie poczułam się tak naprawdę dopiero o tych właśnie 16-17. Więc na pewno byłam kreowana na małą dorosłą przez długi czas i byłam totalnie tego nieświadoma. I ktoś mi mówi, że more sexy i tak dalej. Jakby nie wiedząc, co to znaczy tak naprawdę. Ale wizualnie wiedziałam, o co chodzi. A tak fizycznie, żeby czuć się sexy, czuć się bardziej kobietą i tak dalej, myślę, że dużo później. A to było jakieś jedno wydarzenie czy proces? I czy modeling ci w tym pomógł? Żeby właśnie odkryć w sobie kobietę? Nie wydaje mi się, że to jest po prostu doświadczenie życiowe. Że dla mnie modeling, pozowanie, stawianie się w jakiejś roli, makijaż, ubrania i tak dalej, to jest jakby totalnie osobne. I teraz oczywiście, jak dobrze wyglądam i dobrze się czuję i staje się to nawet na sesji, czy nie wiem, dzisiaj rano, to tak, to potrafię się jakby poczuć sexy i tak dalej, ale wtedy, jak pracowałam, jak byłam młodsza, to po prostu dla mnie było wchodzenie w rolę i nie jakaś taka moja kobiecość. A co czułaś, albo co się wydarzyło wtedy na tej sesji dla Domu Mody Hermès z Peterem Lindbergiem na planie zdjęciowym, że ty po powrocie do domu nie powiedziałaś rodzicom, nie chcę tego robić, tylko że bardzo chciałaś? Bo rozumiem, że pewnie to był taki moment, kiedy uświadomiłaś sobie, że musisz iść w ten biznes. Że wiesz, że to cię nie wystraszyło, to nie spowodowało, że jednak nie chcę tego robić. Wiesz co, ja chyba poczułam, że chcę w to iść nawet wcześniej. W sensie ja byłam tą osobą, która jakby poprosiła moją mamę, żeby zawiozła mnie na casting w Poznaniu. W Starym Browarze? W Starym Browarze. Jeszcze, no bo tam nie było nowej części browaru. Jak się z Poznania, to jakby wiesz, są różne części browaru i tak dalej. I to się odgradza czasowo też. Tak. Różne skrzydła powstały w różnym czasie. Dokładnie. Tak. Więc początki Starego Browaru. I powiem ci, że
po prostu chciałam to, bo wydawało mi się, że to jest fajna przygoda. Nie wiem, jest mi bardzo ciężko odpowiedzieć, jakby nie jestem tą samą osobą, którą była, jak miałam 13 lat, więc już tak samo nie myślę, ale kręciło mnie to jakaś opcja wyjechania, zrobienia czegoś swojego. U mnie w rodzinie zawsze był sport i to było takie rodzinne. Moja siostra zaczęła już wtedy profesjonalnie do tego podchodzić. Ja też zaczęłam ćwiczyć i wyjeżdżać na zawody. I lubiłam to, ale chyba to nigdy nie było moje i mojej siostry, tylko to było bardziej moich rodziców. I to był może jakiś taki pierwszy bunt, ale taki łagodny, w stylu, że to może być moje. Chcesz powiedzieć, że zostałaś modelką, bo się zbuntowałaś? Nie. Nice. Znaczy to bunt, może nie wiem, może to jest złe słowo. Nie, twoja droga po prostu. Coś, co ja w ogóle się nie buntowałam. Zrobiłeś. Nie byłam nastolatką, która się w ogóle buntowała. Może dlatego właśnie, że miałam już tą odskocznię swoją. I to było totalnie mój światek. I jakby ja po to nauczyłam się angielskiego i tak dalej. Jakby byłam bardzo zmotywowana. I moi rodzice tylko mnie w tym wspierali tak naprawdę. Kiedy pierwszy raz zarobiłaś pieniądze? Bo właśnie przy tej kampanii. Modeling? Tak. Ja nigdy nie miałam normalnej pracy. Nigdy w życiu. Wiesz co, normalnej. Nawet teraz jak jestem... Nie mów tak, proszę cię, to jest normalna. Słuchaj, jak ja się porównuję teraz do moich znajomych, którzy mają po 30 parę lat i ja bo ja też byłam kelnerem i sprzedawałam lody i każdy miał taką, tą przejściową pracę. Nigdy w życiu na szczęście nie miałam. Na szczęście i na nieszczęście, bo wydaje mi się, że trochę przegapiłam jakby tych różnych wyzwań. I teraz na przykład, gdyby coś się stało, że musiałabym iść do pracy, czułabym się bardzo nieswojo. Z zero doświadczeniem jakiegokolwiek. Oprócz modelingu. Ale z drugiej strony moda jest mocno powiązana z innymi artystycznymi zawodami. Nawet twój mąż jest fotografem, więc podejrzewam, że pewnie do tej dziedziny też byłoby ci bliżej. Niekoniecznie musiałabyś zaczynać pracę w konsultingu. Wiesz co? Czy nie? Myślę, że nie. Znaczy jeżeli chodzi o takie naturalne przejście modelek na inny zawód, bardzo często, o dziwo, są to totalnie inne zawody, które nie mają nic związanego z modelingiem. Wydaje mi się, że to dlatego, że my mamy takie poczucie, że oprócz modelingu nie mamy wiele do zaoferowania i zaczynamy od zera. Czyli idziemy na studia, które, nie wiem, nagle zajmujemy się jakimś inwestowaniem albo coś takiego, więc to doświadczenie takie życiowe z modelingu myślę, że się przydaje. Ale bardzo ciężko to przyłożyć na normalną pracę, nawet w modzie. Ale ciebie w jakiś to sposób dotyka? Dlatego, że wiem, że ty chcesz być modelką. Nie dotyka mnie. No właśnie, na szczęście nigdy nie miałam... Ja myślę, że dla mnie modeling jest ambitny. Dla wielu osób modeling nie jest ambitny i totalnie to rozumiem. I w pewnym momencie czują, że muszą po prostu iść w inną stronę. Ja traktuję to jako swoją pracę teraz i swoją profesję i po prostu chcę być w tym profesjonalna, więc nie mam takiego kompleksu. Super. Kiedy pierwszy raz zamieszkałaś sama? Podnajmowałam mieszkanie mojej agentki w Nowym Jorku, jak miałam 17 lub 18 lat. Ale ominął cię Models Apartment? Nie. Znaczy tak totalnie nie. Ale to było tylko na bardzo tych pierwszych początkach. W sensie wyjazdy do Azji, to tak, Model Apartment. I pierwszy Fashion Week chyba w Nowym Jorku. Ale to nie był taki hardcore. Ja nigdy nie byłam w takim apartamencie, gdzie na przykład spało 6 dziewczyn na, piętrowych łóżkach. Bardziej tak, że dzieliłam mieszkanie z jeszcze jedną osobą, ewentualnie z 2 dziewczynami. Więc nie mam takich historii. Tak, jest ich wiele. No wiem. Temperamenty też są różne. No. Ale też wiem, że dużo przyjaźni z tego. No właśnie, więc jakby... oczywiście. Nie, ja miałam bardzo szybko, taką wolność, że nie musiałam na przykład prosić o kieszonkowe od agencji. Jedynie to właśnie były te pierwsze lata, kiedy z moją mamą jeszcze wyjeżdżałam do właśnie Japonii czy Singapuru na te kontrakty. To był taki początek, gdzie właśnie jeszcze dostawałam kieszonkowe, mieszkałam z modelkami i tak dalej, ale zawsze byłam z kimś, też jakby inaczej, nie doświadczam tych wszystkich dram, nie wychodzę na imprezy i tak dalej, więc z czego jestem bardzo dumna, nigdy nie byłam na imprezie na przykład z promotorem. A. Po prostu.
Też jakby odbiłam się od tego, jakby po pierwsze najpierw byłam za młoda, a potem już jakby miałam swoje życie, swoje pieniądze i jakoś jakby nie trafiłam do tego. A to było też spowodowane tym, że po prostu w ciebie już od razu tak na samym początku wierzono i też tak profesjonalnie prowadzono twoją karierę, żeby różne rzeczy cię ominęły, które mogłyby cię rozpraszać i żebyś po prostu skupiła się na karierze, czy tak po prostu przez przypadek wyszło? Znaczy myślę, że to jest mieszanka tych obu rzeczy, że trochę przez przypadek, że ten sukces przyszedł dosyć szybko i że miałam tą wolność i jakby ten wybór swój. A po drugie, myślę, że też byłam trochę chroniona. No fakt tego, że wyjeżdżałam w sumie tylko do 16 roku życia, no ale wciąż to pierwsze parę lat zawsze z kimś, z moją agentką, albo z koleżanką mojej mamy, albo z moją mamą się tam wymieniali. Więc no to dużo pomogło, jakby na pewno unikałam tych powiedzmy ciemnych stron modelingu gdzieś tam przez to. Kiedy kupiłaś swoje pierwsze mieszkanie? W wieku 18 lat w Warszawie. W Warszawie. Czyli jednak Polska. Tak, ja w ogóle po maturze, może dlatego, że już tyle się działo w moim życiu, bardzo chciałam być w Polsce przez następne co najmniej rok, 2 lata. Więc kupiłam mieszkanie w Warszawie i mieszkałam przez 2 lata w Warszawie. Nie miałam takiego czegoś, że od razu po szkole musiałam się urwać do Nowego Jorku, tak jak jakby większość dziewczyn. Pomimo tego, że agencja bardzo na to liczyła, ja miałam chyba to był taki mój pierwszy moment, gdzie chciałam tak trochę ich przystopować i wziąć jakby rzeczy w swoje ręce trochę jeszcze. Kiedy pierwszy raz pomyślałaś sobie, odniosłam sukces? O Jezu, chyba dopiero tak jak mówię, te parę lat temu. Naprawdę? Czyli nawet jak miałaś kontrakt z Chanel, Calvin Klein, Victoria's Secret, nie uważałaś, że to jest sukces? Wiesz co, ja nie wychowałam się w takim domu, gdzie celebruje się sukces. Ja jestem bardziej z takiego wychowania, gdzie jak jest źle, to wtedy o tym mówimy, a jak jest super, to po prostu to jest super. I jakby o tym się nie mówi za bardzo. Czyli odnosimy sukces, już myślimy o kolejnych golach. Tak, dokładnie, że po prostu tutaj po co się zatrzymywać, jak może być jeszcze lepiej. Więc to jest takie trochę ambicji, ale też ja dopiero później w życiu nauczyłam się, że jednak fajnie czasami, wiesz, otworzyć szampana sobie w środę, bo ładnie świeci słoneczko. Jakby, oczywiście. Dokładnie, więc to musiałam się tego nauczyć, jakby sama do tego dojść. Ale na przykład Victoria's Secret nie celebrowałaś? W gronie, nie wiem, swoich znajomych, agencja, jakieś torty, jakieś szampany, nic? Ja pamiętam, jak dostałam ten kontrakt, w sensie zaproponowali mi kontrakt Victoria's Secret i ja już z nim pracowałam jakieś pewnie 2 czy 3 lata, tak po prostu dorywkowo, że wyjeżdżałam na sesję bez kontraktu. I moja agencja zadzwoniła do mnie, żebym przyjechała, bo mają mi coś do powiedzenia. I na szczęście chyba znali mnie na tyle, że właśnie nie było jakichś takich fanfarów i tortu i nie wiadomo co, ale pamiętam, że byłam w takim jakimś pokoju konferencyjnym i tam chyba 3 agentów, takich największych, mówię, okej, o co kaman? Coś chyba przeskrobałaś. No dokładnie, znaczy nie, myślę, że już na tym poziomie nie, ale nie wiem, może coś się stało, może właśnie coś źle gdzieś powiedziałam, tak dalej. A mówi, że dostałaś, tak po amerykańsku bardzo, wiesz, dostałaś kontrakt Victoria's Secret, a ja, jakby, dlaczego? Ja? Dlaczego? No, bo ja totalnie, mi się wydawało, że ja w ogóle nie pasuję do tej marki i że to będzie taki po prostu czas, gdzie ja tam pracuję i tak dalej. Bardzo mi się przyjemnie z nim pracowało, ale nie widziałam totalnie siebie jako aniołka. A byłaś nim pierwszym aniołkiem. Tak. Z Polski. I chyba jedynym, prawda? Tak, zgadza się. No. Więc lubiłam z nimi pracować, ale myślałam, że te aniołki to muszą być takie, wiesz, blondynki, które zarzucają dobrze włosami i też mają, wiesz, więcej piersi i są takie... W ogóle bardzo mi pasują do Victoria's Secret w ogóle Brazylijki, bo one po prostu z kultury takie są. Jakby tam, wiesz, ta taka sensualność jest po prostu taka, ta otwartość jest po prostu dużo większa. A ja w ogóle, mi jest bardzo daleko do takiej kultury i do takiej osobowości, więc nie czułam się w tym i myślałam, że oni takie tylko coś chcą, ale najwidoczniej akurat przyszłam w tym momencie, gdzie była trochę zmiana i super. Ale finalnie na scenie trochę grałaś? Bo jednak był uśmiech, perlisty. Wiesz co, ja wyszłam... I radość. Tak, no bo ja się bawiłam tym, ale to nie było totalnie aktorskie, bo ja nie potrafię.
W ogóle jakbym miała grać w ogóle w czymś, to mogłam tylko siebie grać, zawsze to mówię, bo ja po prostu nie potrafię nie wywrócić oczami, jak coś mi się nie podoba. Nie potrafię tego zastopować, więc jakby milion ekspresji, które są, więc jak ktoś powie, to ja robię od razu. Więc jeżeli widziałeś, że się uśmiechałam w tym Victoria's Secret, to tylko, że po prostu się tym bawiłam i to było takie w sumie śmieszne i niepoważne i taki, wiesz, taki dziwny American Dream, że po prostu się zdarzył, nie? Monika, kiedy pierwszy raz piłaś alkohol? Ojeju. Nie dzwońcie na policję. Nie, to już przedawnione. Szkoła czy zagranica? Myślę, że za granicą. Po pokazie? Tak, znaczy po pokazie, myślę, że tak, ale to w stylu kieliszek szampana, nie? W sensie takim, ja w ogóle nigdy nie miałam jakichś takich, żeby się napić. Myślę, że jak mieszkałam w Warszawie, to był taki okres, gdzie właśnie najwięcej imprezowałam i gdzieś tam mogłabyśmy zobaczyć w klubie. A poza tym to tak bardzo szybko mi to jakby wyszło w ogóle z mojego systemu. Ale który pokaz? Pokaz Chanel? Czy jakieś inne, nie pamiętasz? Pokaz Chanel zazwyczaj jest o 6 rano, więc tam nikt nie serwuje szampana. Znaczy call time jest o 6 rano, chyba pokaz jakiś 8, też jakiś taki showowy zawsze wczesny pokaz. Ale Paryż, chyba mówiłaś w jakimś wywiadzie, że Paryż. Tak, możliwe, że Paryż. Bo to Paryż to były te pierwsze takie większe sukcesy. To teraz zadam ci pytanie, którego pewnie nigdy nie słyszałaś. Co ci bardziej smakowało? Nielegalne piwo ze znajomymi po szkole, czy szampan po pokazie w Paryżu? Nigdy bym tego nie porównała. Myślę, że smakowało mi tak samo. I cieszę się, że miałam 2 różne doświadczenia. Że mogłam właśnie żyć w tym świadku i w tym świadku i tak jak mówię, kupować to piwo dla znajomych. Tak, że byłam tą taką nastolatką, która czasami coś tam źle zrobiła, więc to też było super. A który sukces uważasz za swój największy? Chyba wieloletni kontrakt z Chanel Beauty. Ten kosmetyczny, bo to bardzo rzadko w ogóle się zdarza w świecie modelingu i utrzymanie klienta przez tyle lat to jakby też jest, myślę, że to jest coś, czego jestem najbardziej dumna, bo wiem, że po rozmowach też z innymi dziewczynami dużo osób bardzo mi tego zazdrości, że miałam takie te właśnie związki, tak jak mówię, że chciałam mieć tego więcej zawsze, ale potrafiłam być z różnymi klientami przez jakiś okres i to jest super. Bo to jest taka jakby stabilizacja, a tego jest bardzo mało w świecie modelingu. Ile lat trwał ten kontrakt? W wieku 16 lat podpisałam mój pierwszy. Te kontrakty się też zmieniały jakby, nie? Ale ten pierwszy był przedłużony na następny, potem był inny. Myślę, że tak razem 6 lat różnych kontraktów. A współpraca z którym domem mody poza Chanel sprawiła ci największą satysfakcję? Pokaz? Wiesz co, bardzo też lubiłam pracować dla Calvina Kleina, ale to dlatego, że też był taki początek. Oni mnie tak trochę jakby rozpromowali na początku, bo ja miałam z nimi ekskluzyw przez 2 lata. To był taki... Teraz z perspektywy czasu, też jak był ten czas tego różnego mitu i te różne historie wychodziły, myślałam, że to był w sumie to był jeden z najtrudniejszych klientów, ponieważ ci casting dyrektorzy, którzy tam pracowali, byli właśnie jednym z tych casting dyrektorów, którzy trzymali się tam 6 godzin na castingu. Potem te fittingi zajmowały też północy i tak dalej. Dziewczyny mydlały i tam było bardzo tak dramatycznie i też z perspektywy czasu to było w ogóle niepotrzebne. To było totalnie jakby granie na ego i wykorzystywanie młodych dziewczyn. Ale wciąż mam jakieś takie... Mi się to bardzo dobrze kojarzy, bo po prostu wiem, ile jakby to dla mnie zrobiło dla mojej kariery. I że tak naprawdę jestem tutaj wciąż, dlatego że to mi się przydarzyło. To jest często kamień milowy, prawda? Calvin Klein właśnie. Wszystkie dziewczyny marzą i w momencie, kiedy robią te kampanie w młodym wieku, to jest taka trampolina do sukcesu, do kolejnych kontraktów, prawda? Kate Moss chyba. Z moich czasów i z tych wcześniejszych czasów też. Myślę, że teraz też się to zmieniło. Wtedy robienie właśnie Calvina Kleina ekskluzyw, czy właśnie otwieranie Prady i tak dalej, to były takie najlepsze możliwe początki. A często zdarzało się, że musiałaś wybierać modeling zamiast szkoły? W sensie, że wolałabym być w szkole? Nie, że musiałaś opuszczać na przykład jakieś sprawdziany albo na przykład jakieś takie ważne momenty, bo coś się działo w modelingu.
tak? Tak. Na początku, te pierwsze lata to było tak, że ja tylko wyjeżdżałam w lato lub w ferie zimowe, a potem już zaczęły się wyjazdy właśnie w ciągu roku szkolnego. Już po tych pierwszych Fashion Weekach. I zasada była taka, że ja zawsze próbowałam robić tak, żeby wyjeżdżać w weekendy albo w jakieś takie, no ale wiadomo, to jak klient dzwoni, to nie masz za bardzo okazji tutaj negocjować. Bardzo dużo odmawiałam, jak już byłam na tym takim szczycie, bo miałam właśnie jakąś klasówkę albo musiałam coś zdać i tak dalej. I z jednej strony wydaje mi się, że to też sprawiło, Odmawiasz że... kontraktom, tak? Nie, odmawiałam, odmawiałam klientom, masz rację, odmawiałam klientom. Klientom? Była klasówka z geografii albo Polaka? Albo no po prostu na przykład nie byłam już bardzo długo w szkole i musiałam nadrobić. I czułam, że po prostu też mogłam być zmęczona, no bo jednak często te loty jeszcze z Poznania były z przesiadką i jakby no było bardzo dużo rzeczy do zgrania, więc musiałam odmawiać i też tak trochę się tym broniłam, ale wydaje mi się, że to tak nieświadomie przedłużyło mi to bardzo karierę, bo ci klienci bardzo rzadko słyszeli nie i niektórzy mogliby się obrażać, ale moi agenci jakoś super to zawsze rozgrywali, że to sprawiało, że oni chcą mnie jeszcze bardziej, bo byłam bardziej ekskluzywna tak zwanie. Więc jednak ten światek się no, jest specyficzny tym, że właśnie, że to ekskluzyw to jest takie, wiesz, a ty mnie nie możesz, to może to w takim razie ja jeszcze bardziej ciebie chcę. Ale z drugiej strony też są magazyny nazwiska, którym podobno nie można odmówić. Bo jeżeli raz odmówisz, to już nie złożą ci kolejnej propozycji. To prawda, są. Ale czasami można też zagrać i być tą osobą, która się sprzeciwi i powie nie. To przyznaj się, komu odmówiłaś. Wiesz co, nie mam jakichś takich konkretnych. Ja powiem ci, że też z perspektywy czasu, no to jednak już 15 lat, ponad 15 lat chyba, to mam taką, wszystko to przez mgłę pamiętam. Niektóre rzeczy bardzo dobrze pamiętam, tak co do minuty, a czasami, na przykład teraz przygotowałam się do zielonej karty i miałam te wszystkie zdjęcia przed sobą fizycznie i naprawdę były takie momenty, że ja nie pamiętałam kiedy, gdzie i ja w ogóle nie pamiętałam tej sesji. Więc mam też takie dziury po prostu w pamięci niestety. A policzyłaś, ile było tych zdjęć? O Jezu. Bo musiałaś, rozumiem, do zielonej karty złożyć wszystkie swoje efekty Nie pracy. złożyłam wszystkich. To ja i tak czy inaczej przyniosłam prawniczce taki karton wielki. Tak. Więc jakby to nawet, wiesz, to nie był jakiś klaser, czy jakby, wiesz, portfolio typowo. Dosłownie karton. Czyli 1000? Tak, to było w tysiącach, ale myślę, że jakbym tak policzyła, ile zdjęć w ogóle wyszło jakby z moją twarzą na nich, to by było, myślę, że w milionach. Wiesz, myślę też o jakichś e-commerce, katalogach i tak dalej, gdzie te sesje nie są, na przykład edytoriale, no to powiedzmy, że od 8 do max tam 14 zdjęć. Ale jak myślę o też takich pracach, po prostu pracach za pieniądze, to myślę, że w milionach. Monika, starasz się o zieloną kartę po to, żeby już zupełnie chyba odłączyć się od naszego kraju i zostać w Stanach Zjednoczonych na stałe. Znaczy odłączyć A wiesz, że my ci nie damy. Na dole jest radiowóz. Nie wypuścimy cię, chociaż wiem, że twój obecny wyjazd nie jest dokładnie po to, żeby tą zieloną kartę zdobyć, ale wiem, że się starasz. Tak. Czy to oznacza, że już zupełnie widzisz swoją przyszłość tylko i wyłącznie w Ameryce? Nigdy nic nie jest zupełnie dla mnie. Jakby nauczyłam się też już z perspektywy czasu, że trzeba być cały czas jakby uginać się w stronę, w którą trzeba. I ja nie potrafię się tak zesztywnieć i być w jednym miejscu. Więc ta zielona karta chyba też trochę tak mentalnie dobrze zrobi, bo ja nigdy nie myślałam, że w Stanach zostanę. A złożenie tych papierów na zieloną kartę zwiąże się z tym, że jakby wiem, że następne parę lat spędzę w Stanach. I taki jest plan i ta zielona karta tak trochę mnie w tym utwierdza. Więc to jest taki... No ma to też sens, ja też wydałam tyle pieniędzy na moje wizy, że po prostu to już nawet tak finansowo jest. No. A propos pieniędzy, czy w tym młodym wieku te pieniądze, które zarabiałaś, robiły na tobie wrażenie? Nie. W ogóle nie o to chodziło. Ale byłaś świadoma Byłam tego, świadoma, ile zarabiasz? Wiesz co, to było bardzo komfortowe pod względem tego, że wiedziałam, że mam oszczędności. Ja jestem z Poznania, uwaga, dlatego oszczędności są super ważne. Poznaniacy. Dokładnie. Wiesz co, do dzisiaj tak mam, że
nie czuję się bogata, nigdy nie czułam się bogata, też nie wychodzę jakby z pieniędzy, więc myślę, że nie mam totalnie świadomości o tym, ile jestem warta jako tako, w sensie finansowo, ale lubię mieć to bezpieczeństwo finansowe, więc ja lubię mieć nawet gotówkę na koncie, wiedząc, że nigdy tak naprawdę nie mam tego, że gdyby coś się stało, bo nigdy na szczęście się nic nie stało, że musiałam to wydać. Ale lubię to mieć ze sobą i mieć takie poczucie, że no jestem wolna, bo te pieniądze mam. Ja nie jestem szczęśliwa, bo je mam, ale jestem wolna przez to i to jest super. A zdarzało się, że pomagałaś rodzinie? Tak, zdarzało się. Finansowo? W związku z tym, że tak szybko zaczęłaś wchodzić w ten świat? Ale to było ja tego nawet nie uważałam jako pomoc, tylko po prostu tak, wiesz, część w ogóle mojej historii i tego, jak to wszystko się stało. W ogóle tak, to był taki plan. Ja zaproponowałam to chyba w wieku 15 lat moim rodzicom, że wybudujemy dom. Bo moi rodzice, pracując jako nauczyciele, myślę, że bardzo ciężko było im do tego dojść, a wiem, że to były ich jakby zawsze bardzo chcieli, to były ich takie marzenia. Więc tak, w wieku 16 lat zamieszkałam w domu, który jeszcze był wybudowany dla mnie i dla mojej siostry, też jakby to był dom rodzinny. Więc tak, jestem z tego bardzo, nawet teraz myśląc jako dorosła, że to w ogóle jest super, że ja tak pomyślałam o tym. Oczywiście. Ale moi rodzice nigdy mnie nie zapytali o to, tak jakby nie było totalnie, to nie wyszło od nich. Tak. A czy to prawda, że jako dziecko inwestowałaś w ziemię? Wyczytałam w jakimś wywiadzie. Serio? Znaczy, nie w ziemię, tylko chyba tak, że nie jestem dobrą inwestorką niestety, bo się po prostu w tym nie siedzę i nie umiem i się trochę tego boję. Więc ja jestem, tak jak mówię, jestem tą bezpieczną inwestorką bardzo. Ale tak, zbudowałam dom dla rodziców w wieku 16 lat, który tak naprawdę, powiedzmy, że na papierach jest mój, chociaż tak o tym w ogóle nie myślę. Kupiłam mieszkanie w wieku 18 lat w Warszawie i jakoś chyba rok później kupiłam też lokal w Warszawie, który do dzisiaj jest wynajęty. Więc jakby powiedzmy, że to są chyba dobre inwestycje. Słuchaj, jak na osobę, która w ogóle nie myślała o pieniądzach, to naprawdę bardzo dobrze ci to wszystko szło. Żeby ludziom, którzy myślą o pieniądzach, tak dobrze szło. I nie padały im biznesy, a tobie tak zupełnie, przez przypadek. Ale wróćmy jeszcze do tego świata mody. Słuchaj, czy czułaś, że Karl Lagerfeld cię bardzo lubi? Czułaś się ulubienicą Karla Lagerfelda? Ja nie mam za bardzo związku z Karlem Lagerfeldem. Nie miałam. Czyli pomimo tej współpracy z Chanel, nie miałaś z nim bezpośredniego Chanel Beauty związku. I Chanel Fashion, tak zwane collection, to są totalnie dwa inne światy. Ja chodziłam dla Karla i robiłam pokazy, ale nigdy nie byłam taką ulubienicą. W sensie nigdy nie byłam tą dziewczyną, która otwierała czy zamykała pokaz, czy tam trzymała jego za rękę i wychodziła razem jakby po pokazie. Tak. Nigdy nie byłam w jego filmie, który pamiętam, że też robił z dziewczynami, które były jakby jego tam ulubione. Więc nigdy nie miałam okazji w ogóle z nim tak porozmawiać naprawdę, oprócz jakiegoś zamienienia paru słów. A było spotkanie z jakimś projektantem, które zrobiło na tobie wyjątkowe wrażenie? Masz takiego swojego ulubionego projektanta w głowie? Wydaje mi się, że jednym z moich ulubionych projektantów jest w ogóle Raf Simons, bo jest jakby bardzo ciekawą osobą i mega kreatywną. I też jest bardzo miły w tym wszystkim. Znaczy wiadomo, że tak jak każdy kreatywny ma swoje jakby światki i swoje humory i tak dalej. John Galliano też jest super, bo to jest jakby wiesz, przesyt, jest taka osoba, którą po prostu fajnie się na nią patrzy. To jest chyba jak wejście do bajki Alicja w Krainie Czarów, prawda? Dokładnie. Jak się wchodzi do pokoju, w którym on jest. Więc ja miałam jeszcze okazję robić z nim właśnie Diora i to było super doświadczenie. Cieszę się jeszcze jakby, że w tą erę się wbiłam. Alexander McQueen? To była twoja era Nigdy jeszcze? nie pracowałam niestety z nim. Dopiero robiłam pokaz po tym, jak właśnie Sarah Burton przejęła. Tak. Ale to też było piękne doświadczenie. Właśnie, bo ja byłam w tym pokazie chyba pierwszym po jego śmierci. Więc tak, taką wielką sukienkę miałam. Pamiętam, że w tym pokazie. Ciężką. Wszystko bardzo teatralne. Tak. Jest wiele projektantów, którzy są super, w sensie jako osoby, ale tak, mi najbardziej, wiadomo, zapadają w pamięć te osoby, które są na tyle kreatywne, że mają tą wolność robienia tych kciuchów, a tego jest bardzo mało teraz. Teraz to już jest takie trochę, się śmiałam przed chwilą, gdzieś w online wyczytałam, że znowu ktoś tam się zmienił w jakimś domu mody i że ktoś napisał komentarz, że to jest jak
jak się nazywa ta gra? Magical Chairs? Tak, magiczne krzesła. Dokładnie, tak, magiczne krzesła, tak że po prostu, że te przesuwki bardzo. są tak szybkie tak. i te zmiany tak się teraz dzieją dynamicznie, że wydaje mi się, że ci ci projektanci, już trochę tracą ten artyzm tego, bo oni nawet nie potrafią nie mogą utrzymać tej pozycji i gdzieś tam pokazać się. Tak. Bo 1 czy 2 kolekcje to nie jest wystarczająco na tyle, żeby zbudować markę wokół siebie. I pokazać tak naprawdę, na co cię stać. I to chyba właśnie Raf Simons też powiedział, że nie wie, obawia się, w jakim kierunku w ogóle moda zmierza, bo jest taka duża nadprodukcja i taka intensywność produkcji, że traci się tą kreatywność, a to właśnie chodzi w tym. I o ten artyzm, prawda? Znaczy to nie jest naturalne, żeby tworzyć 10 kolekcji rocznie? Tak. Bo jeszcze teraz są te właśnie wszystkie i tak dalej, resort i tak dalej. Wydaje mi się, że jakby ktoś Johnowi Galliano powiedział, 20 lat temu, że musi stworzyć tyle kolekcji i tyle pokazów, to by po prostu, puknął się w głowę, że to jest niemożliwe. że nie zostanie kreatorem mody. No dokładnie. A czy ty, siedząc w tym biznesie, czujesz też taką dużą potrzebę posiadania takiej ilości ciuchów? Nie. Jaka jest Ja w ogóle jestem bardzo niemodowa. Naprawdę. Parę razy się poczułam, że muszę nawet trochę do tego zmusić, żeby się jakoś lepiej ubrać i się trochę poczuć w tym. Ale im jestem starsza, tym nie jest tak, że mi mniej zależy, ale nie czuję w ogóle potrzeby wydawania pieniędzy na ciuchy i jakoś tak totalnie dużo mniej o tym myślę. Czyli rozumiem, że nigdy nie zdobyłaś się na jakieś szaleństwo modowe? Żadna Chanel flapback, Dior Kupiłam sobie jedną torebkę Chanela i pewnie to był największy wydatek modowy mój w życiu. Ale też dostałam 2 od Chanela, więc też jakby wydaje mi się, że moje prezenty modowe są dużo więcej warte niż pieniądze, które kiedykolwiek wydałam. Czy jak to się mówi mitycznie, przekażesz te torebki swojej córce? Tak. Ona jest mocno w modzie już? O Jezu, ona się jako totalnie... 4-latka? 5 prawie. 5. Tak, ona jest księżniczką codziennie, więc mamy już niektóre, chodzi do szkoły w sukienkach Disneya, więc to jest totalnie, zupełnie inna osobowość niż ja. Ja nigdy taka nie byłam też jako dziecko, ja byłam trochę chłopczycą, tak w sporcie po prostu chodziłam, co miałam. Też miałam w spadku od siostry ciuchy, więc... Ty jesteś tym przypadkiem, no tak. Klasyk. Czy macierzyństwo cię definiuje? Jesteś trochę mamą od A do Z? To jest twoje pierwsze zajęcie? Jak myślisz o sobie? Mama czy modelka? Wszystko naraz. Ani mama, ani modelka. Mama, modelka, żona, przyjaciółka i tak dalej. Więc myślę, że miałam ten pierwszy rok po urodzeniu dziecka, to jest taki, że trochę z tym walczysz, bo jednak totalnie przejmuje to twoje życie, to rodzicielstwo. A teraz już złapałam taki balans, nie? Że muszę być też innymi rzeczami. Ja po prostu tak mam, że nie mogę być tylko matką, bo jest mi niedobrze z tym, po prostu. Muszę mieć też inne rzeczy, które jakby trochę mnie balansują, bo jak jestem tylko w tym domu i tylko jestem mamą i na tym się tylko skupiam, to trochę się zatracam. A niestety mi się wydaje, że to chyba tak w ogóle w Polsce tak mamy, że możesz trochę też na świecie. Jest to taka presja bycia super mamą i idealną mamą i jest przesycenie informacji a propos tego. Tak. Więc tak, poczułam chyba, że ta presja trochę tak kiedyś mnie przygniotła i teraz już wiem, że potrzebuję czasu dla siebie dużo więcej. Miałaś kilkuletnią przerwę w swojej pracy, 4-letnią. I na to się złożyło kilka wydarzeń, bo to była i ciąża, i właśnie macierzyństwo, i pandemia, i też się przeniosłaś. Jak zniosłaś te 4 lata? Bo praca cię mocno definiowała. Też rozmawiałyśmy przed chwilą, że nawet sobie nie zdawałaś z tego sprawy właśnie, jak mocno to tworzy twoją tożsamość. Tak, wiesz co, ja w chyba 2017 roku wyprowadziłam się z Nowego Jorku do Chicago w ogóle. Mój mąż zaczął magisterkę na Akademii Sztuki i ja przez ten rok, który tam w tym pierwszym czasie, ten pierwszy rok tak trochę gdybałam, czy ja powinnam pójść do szkoły, że już trochę ten modeling wygasł. Wygasł też między innymi dlatego, że ja rok wcześniej byłam chora. I przez to, że byłam chora, ja w pewnym momencie ważyłam 45 kg. Więc ja po prostu musiałam się odchorować, wyleczyć i dojść do stanu normalnego przez ten rok. To była choroba jelit. Tak. I
trochę pracowałam w tym wszystkim i też najśmieszniejsze, że na przykład miałam powrót na wybieg, ponieważ byłam bardzo chuda. To też jest trochę jakby totalnym jakby... Niestety wybiegi to lubią do dzisiaj. Więc bycie chorą czasami jest dobre dla modelingu. Jezu. Ale to jest, wiesz, możemy się teraz śmiać, ale ja pamiętam, że wiele takich sytuacji, takich przerwkowych w moim życiu, w stylu na przykład, nie wiem, rzucenie chłopaka i tak dalej. Ja nagle zaczynałam bardzo dobrze pracować, bo byłam bardzo chuda, bo na mnie stres tak działa po prostu. Tak. Więc to jest zła oznaka tego, że moda to bardzo lubi i że rzeczywiście jakby czując się najgorzej, najlepiej wyglądałam wtedy dla nich. No ale tak, zrobiła się naturalna przerwa, bo choroba, potem ten rok był taki trochę pracy, trochę nie. Po tym roku stwierdziłam, że pójdę na studia, więc zrobiłam rok studiów. Zaszłam w tym czasie w ciążę. Wróciliśmy do Nowego Jorku, żeby urodzić właśnie Milę, żeby Mila też miała amerykański paszport. I teraz z perspektywy czasu bardzo się cieszę, że ma, bo wróciliśmy. Tak. I potem przeprowadziliśmy się do Berlina, dosłownie zaraz przed pandemią. No i wybuchła pandemia, ja byłam gotowa do pracy i wtedy wyszła okładka, która w ogóle nie miała być okładką, polskiego Vogue'a, moja. Tak. Jak karmię Milę. Tak. Piersią. I umówmy się, Mila chyba jest najmłodszą modelką, która wystąpiła na okładce 6 miesięcy. My tu się siedzimy na jakieś rekordy, prawda? Tak, 13 lat Hermès. Mila, proszę, wchodzi. Dokładnie. Już. Kocham to w ogóle polskie. Jestem pierwsza w Polsce, która to zrobiła, albo coś takiego. Ale wiesz, my po prostu się tak upajamy takimi sukcesami, bo jest ich niezmiernie mało. No ale to jest takie w sumie bardzo amerykańskie, bo w Stanach zawsze jest tak, że statystyki mówią tyle i tyle. I zawsze jak czuję takie, bo ja jestem w ogóle, nie porównuję się do niczego i ja raczej nie jestem, że jestem najlepsza albo top modelka. Czasami mam z tym problem. Więc, ale tak, rzeczywiście, Mila była jedną pewnie z najmłodszych modelek. W Polsce myślę, że na pewno, tym polskim Vogue'u. O, zdecydowanie. Ale ta sesja zadziała się jakoś tak dosłownie 2 tygodnie, zanim wszystko się zamknęło. Więc my zrobiliśmy tą sesję i ja już czułam się, że jestem w super formie, że w ogóle też mentalnie jestem gotowa pracować, że jeszcze karmiłam, ale w sumie było to do ogarnięcia, żeby zacząć podróżować. No i nagle wszystko się zamknęło i tak przedłużyło mi się przerwa jakby plus 2 lata, no niestety. Tak, jakby. Jak to odczułaś? Dopadła mnie depresja. To był taki najtrudniejszy moment? Tak. U ciebie w życiu? Tak, bo za dużo zmian w jednym miejscu. Nowe miejsce, czyli właśnie mieszkanie w Berlinie, gdzie nie czułam się swobodnie i to w ogóle nie było moje miejsce. Nie było moich ludzi tam w tym wszystkim. No nowa rola, czyli bycie matką. Też wydaje mi się, że zawsze rozwody dzieją się, kiedy albo ktoś buduje pierwszy dom, albo po tym, jak ktoś ma pierwsze dziecko. Więc my zrobiliśmy 2 rzeczy w tym samym czasie. Więc też między nami było bardzo ciężko. Po prostu musieliśmy się nauczyć od siebie na nowo i gdzieś w tą rutynę wpaść. Więc te wszystkie, jakby skupisko tych wszystkich rzeczy wywołało to, że ja trochę zgubiłam się. W ogóle nie wiedziałam trochę, kim jestem przez ten rok ponad. I bardzo długo udawałam, że wszystko jest okej, bo tak po prostu taki mam charakter. No ale potem decydując się na terapię, wydaje mi się, że bardzo na to dobrze wyszłam, bo się mega dużo nauczyłam o sobie. Długa była terapia? Trochę mniej niż rok, więc chyba nie jakoś super długa. I nawet nie wiem, szczerze mówiąc, to było bardziej... Czy też wiem, że terapie są różne i też terapie przynoszą różne efekty i tak dalej. I też się idzie po terapię z różnych powodów. Tak. Dla mnie to było typowo, żeby się nauczyć siebie. I na początku myślałam, że problemem jest na przykład mój partner. Wiadomo, szukałam różnych rozwiązań i tak dalej. A okazało się, że to tak naprawdę była tylko rozmowa ze mną i uczenie się siebie i tego, czego ja potrzebuję. I koniec końców bardzo dużo się nauczyłam i wyszłam właśnie z założenia, że przez to, że ja się wychowałam w tym zawodzie i ten modeling bardzo mnie zbudował i bardzo tego potrzebowałam, bo to była jedyna, znowu, tak samo jak miałam 13 lat, szukałam czegoś, co było moje. I ja po tym wszystkim zdałam sobie sprawę, ile mi to daje i jak to mnie buduje. I ja jednak byłam w tym trochę rozpuszczona przez wiele lat, no bo jakby te sukcesy szybko przyszły. Tak. A teraz już wiem, że ten mój światek jest totalnie mój i nikt mi tego nie może zabrać. Tak naprawdę. I no, daje mi to bardzo dużo. Czujesz się teraz silniejsza? Tak.
czuję się najsilniejsza w ogóle w swoim życiu teraz. I fizycznie, i psychicznie, więc jakby tak. W ogóle wydaje mi się, że wchodzenie w 30 i tak dalej jest super. A ty chyba masz to przed chwilą za sobą, prawda? Bo ty dopiero weszłaś w lata 30. Tak, w styczniu skończyłam 30 lat. Ale czujesz się już bardzo dojrzała? Bo ty powiedziałaś kiedyś takie zdanie w wywiadzie, że czujesz się, jakbyś przeżyła kilka żyć. I twoja córka jest trochę taka sama. Tak, wiesz co, miałam wiele rozdziałów w ogóle swoich takich w życiu, ale totalnie mam takie, wiesz, no się mówi, nie, że ktoś jest old soul, czyli że ma takiego jakby już ducha, który wiele przeszedł. Tak. I ja chyba od dziecka tak miałam. I w ogóle lubiłam być w otoczeniu starszych osób. I nie miałam problemu z dogadywaniem się z osobą. Pamiętam, że ja w wieku 16 lat udzielałam rad dorosłym osobom. Jakby jestem jedną z tych, mam jakby takie, przyciągam takich ludzi, którzy jakby uważają mnie za jakieś osobę, która by więcej wiedziała. Tak naprawdę ja fizycznie więcej nie wiem i nie mam jakichś większych doświadczeń. No ale słuchaj, w wieku 16 lat wybudowałaś dom, więc niektórzy nie robią tego. Nie budowałam go fizycznie sama. Chciałabym wbudować dom. Znaczy tak, no ale wiesz, no to jest jedna sprawa. No udało się, tak, zarobiłam te pieniądze i gdzieś tam to wyszło. Trochę szczęście jakby zmieszane z byciem w dobrym momencie, w dobrym miejscu. Ale no tak, no gdzieś tam jestem tą starą młodą, zawsze byłam tą starą młodą. Ale teraz rzeczywiście czuję, że musiałam trochę spaść na sam dół, żeby się z tego odbić i się podbudować od nowa. Bo ja zawsze byłam raczej osobą, która nie miała problemu z jakby taką świadomością i właśnie byciem hej do przodu i przygodą, ale ten świat mi się zrobił bardzo mało w czasie pandemii, przez macierzyństwo i nowe miejsce i tak dalej. I teraz powolutku musiałam się otworzyć i na nowo to zbudować. A mówiłaś też, że bardzo łatwo się dostosowywałaś do różnych sytuacji. Przystosowywałaś i różne nowe sytuacje też w świecie modowym nie sprawiały ci problemu, że po prostu byłaś dzielna. Pamiętasz takie momenty, że myślałaś sobie, okej, ja jestem dzielna, ja sobie z tym poradziłam, ale ktoś inny pewnie już by zrezygnował, nie wiem, odpuścił, nie dałby rady. Znaczy teraz z perspektywy czasu może bym tak sobie myślała, ale ja nigdy nie myślę o innych osobach w sensie, że porównuję się do kogoś. Więc w ten sposób na pewno nie myślę. Ale myślałaś sobie, że jesteś dzielna. Tak. Teraz myślę, że jestem to tak. W ogóle jak teraz myślę z perspektywy czasu, że ja w wieku 16 lat sama latałam i tak dalej. Też będąc mamą, myślę, że Jezu, to dziecko jakby... Jesteśmy dzielne. Tak, ale też widzę, że na przykład moja córka też taka będzie, że jakby no my też ją, ona jest takim trochę cygańskim dzieckiem, bo my ją ze sobą jakby no wozimy wszędzie i jest na kolacjach do 12 w nocy i tak dalej, więc... Partner in the crime. No, więc moi rodzice też chyba tak mnie wychowali, bo ja jeździłam na obozy kiedy miałam chyba 4 lata i trenowałam z nimi, z osobami, które były w liceum i tak dalej, więc ja byłam też trochę w takim dorosłym świadku i może to właśnie stworzyło to, że ja byłam bardziej gotowa na to wszystko, nie? Mila ile miała? 4-5 miesięcy, jak wystąpiła na okładce Vogue'a? 6 miesięcy jakoś, 5-6. Skoro Mila już zaliczyła okładkę Vogue'a w wieku 6 miesięcy, to planuje być modelką? Teraz ma 4 lata. Co u niej słychać? Słuchaj, bardzo dużo osób się mnie pyta, czy chcę, żeby ona była modelką. Tylko bym chciała, gdyby ona chciała. Na pewno bym miała moje wsparcie i jakąś tam wiedzę mogłam to przekazać, ale kto wie, jak będzie... No dokładnie. Kto wie, jak będzie wyglądać modeling, czy w ogóle będzie jeszcze istniał za te tam 10 lat. Wydaje mi się, że ona teraz pracuje trochę ze mną, ale właśnie, tylko i wyłącznie ze mną. Się na sesjach zdjęciowych z tobą. To ona wielokrotnie była. Widziałam na Instagramie. Jakby, jeszcze raz, no ona jest małą strojnisią, więc jakby to jej totalnie pasuje, że ktoś się ubiera nagle, wiesz, piękne ciuchy i tam pędzelki ją dotyka twarzy i tak dalej, więc tak. Bawi się w to. Wydaje mi się, że ona bardziej ma taki charakter aktorski. W sensie ona potrafi się wcielać w różne role i jest też lwem. I wydaje mi się, że ten zodiak jest taki trochę performative, więc śpiewa nam codziennie na środku pokoju i tańczy balet i w ogóle jest trochę chce wszystkiego brać z życia, więc mam nadzieję, że uda mi się nad nią nadążyć i gdzieś tam jej właśnie to udostępniać, te wszystkie możliwości. Wybraliście teraz bardzo ciekawe miejsce do życia jako rodzina, bo to jest Nowy Jork. Dużo ludzi ucieka właśnie w momencie, kiedy zakłada rodzinę i raczej nie utożsamia się. A my wróciliście i to jest nasze idealne miejsce. To ciekawe. Nowy Jork to jest love and hate cały czas? Bardziej love, bardziej hate? Love and hate i powiem ci takich z newsów, że już teraz trochę przerośliśmy Nowy Jork.
Naprawdę, w sensie mamy przez ostatnie parę miesięcy takie poczucie, że już chyba jesteśmy gotowi na następny, ostatni może nie, mam nadzieję, że nie ostatni, ale następny rozdział w życiu i jednak przestrzeń. A Nowy Jork też zmienił się bardzo fizycznie na gorszy pod względem bezdomności i wielu różnych nieprzyjemnych spraw teraz, więc też czujemy, że już jest nam niewygodnie. Nigdy nie miałam z tym problemu, żeby mi było niewygodnie, bo odnajduję się, mogę być spać na łożu ze złota w 5-gwiazdkowym hotelu, a następny dzień gdzieś tam na kanapie u znajomego. Nie mam z tym problemu. Ale już mamy taki moment, gdzie potrzebujemy więcej tego komfortu. A czujesz się niebezpiecznie w Nowym Jorku? Wręcz? Po raz pierwszy w życiu tak. Dlaczego? Właśnie przez bezdomność? Chyba dlatego, że jestem mamą, po pierwsze, i trochę bardziej o tym myślę i jestem już teraz bardziej świadoma tego swojego otoczenia. A tak, no niestety Stany mają bardzo duży problem z uzależnieniem. To już od bardzo długiego czasu. No tak system niestety jest stworzony. A teraz to bardzo widać na ulicach w wielkich miastach. A w Nowym Jorku nie ma jak od tego uciec. Tak jak w każdym innym większym mieście, nawet jak jest się w Stanach, można być w tym swoim takim, bąblu i jechać samochodem, jakby tego nie widzieć. Tak w Nowym Jorku, no, publiczny transport to jest jedyny transport tak naprawdę. I ludzie są jakby na sobie, więc taka presja w ogóle życia w Nowym Jorku jest teraz bardzo łatwo to wyczuć. I nie ma takiego dnia, gdzie bym gdzieś nie szła. Czy w ogóle rzadko jeżdżę do miasta, bo mieszkamy na Brooklynie, trochę jesteśmy dalej. Ale jak już jadę, bo mam pracę czy jakieś spotkanie, to zazwyczaj na ulicy chociaż jedna osoba krzyczy, ale to nawet już nie jest tak, że bo ma problemy ze sobą, albo że jest bezdomna, albo że właśnie jakieś mentalne problemy, tylko po prostu z takiej bezsilności? Irytacji, bezsilności i tego, że to miasto już tyle nie daje, jak kiedyś dawało. Kiedyś to to miało sens, że żyło się niekomfortowo, ale się też czerpało bardzo dużo z tego miasta. A teraz mam takie wrażenie, że ta kreatywność bardzo podupada, bo wielu ludzi po prostu, którzy są kreatywni, już nie stać, żeby tam mieszkać. Więc to już się zrobiło takie po prostu wielkie korpo miasto, gdzie jak taki chomiczek, jakby jesteś cały czas się kręcisz w tym kółeczku i już jakby nic z tego nie masz. Jakby to już tak zarabiasz na to takie marne życie, powiedzmy. A już nie czerpiesz z tego, nie? Więc przynajmniej taka nasza obserwacja, może to dorośliśmy do tego, nie wiem. Bo jakbyś jeszcze rok temu się zapytała, to powiedziała, gdzie? Ja w ogóle jakieś, nie wiem, na jakieś suburbs, że tak zwane, gdzieś Connecticut, czy nie wiem, czy do LA, w ogóle nie ma opcji. Ja muszę być w mieście. A teraz już tak mam, że może jednak fajnie by było. Mieszkając tyle lat za granicą i zostajesz cały czas w Ameryce, i wiedząc, co się dzieje u nas w Polsce, chodzi o sytuację polityczną, o zmiany, ale również też zagrożenie wojenne, o którym cały czas się mówi. Czy czujesz się dobrze, bezpiecznie z tym, że nie mieszkasz w Polsce? Wiesz co, gdybym była w związku z osobą, która jest z Polski, myślę, że myślałabym o powrocie do Warszawy. Ja kocham Warszawę w ogóle. Dla mnie wydaje mi się, że wy bardzo dobrze sobie tutaj żyjecie. I że Polska, pomimo tych wszystkich problemów, zmieniła się, tak, jest bezpieczna i zmieniła się bardzo pozytywnie w tym przeciągu tam 10-20 lat. Więc nie mam serca, żeby przywieźć tutaj mojego męża i powiedzieć, no teraz to sobie mieszkamy i ucz się tego systemu i tego języka. No tak, on jest Chorwatem. To jest Serbem tak naprawdę, ale on się wychował w Jugosławii, więc on się na siebie nazywa Jugo, ale jego rodzina jest z Serbii, więc tak naprawdę, mieszana historia jakby tych całych rejonów. Ma niemiecki paszport, dlatego jakby Berlin i wydawało się to takie nasze middle ground tego wszystkiego. No ale to też jakoś się nie odnaleźliśmy i stwierdziliśmy, że chyba my już jesteśmy bardziej amerykańscy niż polscy, czy serbscy, czy niemieccy. Nie wiem, jak to tam nazwać. Więc Europa trochę mi przeszkadza z tym, że te kultury są bardzo stare i te systemy są stare i bardzo długo zajmuje zmiana tego wszystkiego. A my jednak Ameryka też ma bardzo dużo swoich problemów, tym bardziej teraz w ogóle w czasie tych wyborów i to, co się obserwuje, to też jest jakby komedia. Najnowsza decyzja Joe Biden nadchodzi. No właśnie. Myślę, że Europa oddycha z ulgą trochę.
Trochę tak, ale myślę, że jednak Trump jest wciąż bardzo mocny niestety w Stanach, więc kto wie. Boisz się tej Ameryki Trumpa? Wiesz co, mieszkałam już w Ameryce Trumpa i wydaje mi się, że tak na co dzień moje życie się jakoś super nie zmieni. Boję się bardziej tego, że planujemy tam zostać i że moja córka będzie się tam wychowywać. I te zmiany jej przyszłościowe, jak będą wyglądać, jeżeli chodzi o edukację i tak dalej. Więc tak, no trochę mnie to... I trochę mnie to też przeraża, że no, kto wie, jak to się na przykład stanie z wojną obok nas, gdzie, no wiesz, ja też mam tej rodziny, więc cały czas myślę o Polsce. Wydaje mi się, że decyzja, żeby Trump był prezydentem, będzie wiązać się z tym, że będą dużo mniej pomagać na Ukrainie, więc jakby no to mnie trochę przeraża. To mnie bardziej przeraża to, niż ta codzienność w Ameryce, szczerze mówiąc. Ta międzynarodowa zmiana, nie? Bo Amerykanie są jakby rozpuszczeni w tym, że oni nigdy nie dotknęli wojny i nie mieli jakichś konfliktów. I to jest oni mają pierwszy kryzys teraz, taki mi się wydaje, przynajmniej przez ostatnie generacje, gdzie jest taki wielki podział tego państwa i to jest przerażające. Że jakby ja żyję w takim, wiesz, miejscu, gdzie jak ty jesteś Trumpowcem albo są republikanie i są, czekaj, jak się nazywa? Demokraci, po polsku dokładnie. Republikanie i demokraci, to oni jakby w ogóle ze sobą nie rozmawiają. To jest, jesteś moim człowiekiem, nie jesteś moim człowiekiem. Jakby, i to jest mega smutne, bo jakby nikt się od siebie nie uczy i wiesz, nie wszystko jest czarno-białe. Bo w tych dwóch systemach każdy ma jakąś tam swoją rację. I gdyby może te rozmowy jednak się zaczęły, to może by to państwo się zmieniło na lepsze. A niestety ta przepaść się robi jeszcze większa. Myślę, że niestety no, kiedyś się to skumuluje i coś z tego wybuchnie, nie? Monika, czego można ci życzyć? Kończymy, lądujemy już. O Jezus. A ja już jeszcze bym z tą posiedziała drugą godzinę. Ale niestety... Na pewno zdrowie, ale to chyba wszyscy mówią, że zdrowia, co? No, ale jak masz zdrowie, to masz wszystko tak naprawdę. Dokładnie, jeszcze zdrowia. Tak sprawcza osoba jak ty poradzi sobie ze wszystkim. Wiesz co? Zdrowia i może jeszcze więcej przygód, następnego rozdziału, wielu jeszcze rozdziałów. O, dokładnie, tak. Dopiero przekroczyłaś 30, więc Boże, jeszcze tyle się namęczysz. Tyle przygód przed tobą. Wszystkiego dobrego. Bardzo ci dziękuję, że byłaś w moim podcaście. Dziękuję.